Urodziłam się i wychowałam w Los Angeles. Jestem Kalifornijką. Uważam, że większość problemów może rozwiązać joga, plaża lub awokado. Bywam bezczelna, ale tak mnie wychowano. Moja mama była terapeutką kliniczną, a ojciec najciężej pracującym ojcem, jakiego można sobie wyobrazić. Zawsze żyłam w dwóch światach, ponieważ praca i środowisko domowe rodziców były tak różne. Mama wychowała mnie na obywatelkę świata otwartą na czasami trudną rzeczywistość. Harry i Meghan. Współczesna historia miłosna. Pisząc współczesną powieść, ciężko nadążyć za biegiem historii. Nigdy bym nie przewidział, że ktoś w kolejce do brytyjskiego tronu, syn księcia Walii, wnuk królowej, poślubi amerykańską rozwódkę, mającą czarnoskórą matkę. Książę Harry i Meghan Markle to bajkowa para, dlatego ich kochamy. To postmodernistyczna opowieść o Kopciuszku, który może iść na bal, mieć wszystko, a gdy zegar wybije północ, może dalej tańczyć. Jestem pewna, że kiedy Harry po raz pierwszy spotkał Meghan, uznał ją za niesamowicie seksowną i atrakcyjną kobietę. Był najbardziej pożądanym kawalerem na planecie. Mógł wybrać każdą dziewczynę. Nie znali się. Przedstawił ich sobie ich wspólny przyjaciel. Gdy Harry wszedł do pokoju i zobaczył tę piękną dziewczynę, zdał sobie sprawę, że musi się bardziej postarać. Okazało się, że jest elokwentna, inteligentna, a także zaangażowana w działalność humanitarną. Zrozumiał, że to ta jedyna. Harry już po kilku pierwszych randkach zdał sobie sprawę, że w tej dziewczynie jest coś wyjątkowego. Wszystko było idealne. Ta piękna kobieta dosłownie wpadła w moje życie, a ja wpadłem w jej. Czuł się na tyle pewnie, że zaprosił ją do Botswany. To jego duchowy dom. Nie zabrałby tam byle kogo kilka tygodni po poznaniu. Spędzili razem tydzień, dzieląc namiot pod gwiazdami. Wtedy zdecydowali, że między nimi wszystko się ułoży. Był z Meghan w Botswanie. To było niezwykle romantyczne. Naprawdę się w niej wtedy zakochał. Wielu z nas zapamiętało Harego idącego za trumną na pogrzebie swojej matki. Potem nagle dowiedzieliśmy się, że wpadł w tarapaty. Miał trudny okres nastoletni. Za dużo pił, za dużo imprezował. To było jak autoterapia. Wylatywał z nocnych klubów, wdawał się w bójki z paparazzi. Ściągał kąpielówki w apartamencie w Las Vegas. Zachowywał się absurdalnie. Ale tych incydentów było naprawdę niewiele i trzeba mu trochę odpuścić. Harry bardzo dobrze przeszedł przez okres dojrzewania. Co prawda zdarzyły mu się przebieranki za nazistów, które nie spodobały się prasie, ale trzymał się swojego pomysłu. Wiemy, że łamał zasady. To czyni go bardziej wiarygodnym dla ludzi. Zmienił się z krnąbrnego młodzieńca w niesamowicie imponującego młodego mężczyznę. Znaczący wpływ na to miała 10-letnia służba w wojsku.
Harry przeszedł znaczącą przemianę, a służba w armii odegrała w tym kluczową rolę. Ludzie pełniący na ziemi te same obowiązki, co my, byli narażeni na ostrzał. Nie widzę nic złego w tym, że my także byliśmy. Nie jesteśmy wyjątkowi. Bycie wśród innych żołnierzy zawsze czegoś uczy. Pochodzą z różnych środowisk, szczególnie w Afganistanie. To było rzeczywiste niebezpieczeństwo. Czuli współczucie dla ludności tamtego regionu. Wojsko było dla Harry'ego bardzo ważne. To było jego marzenie z dzieciństwa i był cholernie dobrym oficerem. Na kształtowanie księcia Harry'ego bez wątpienia wpłynęła służba w armii, 2 misje w Afganistanie, walka na pierwszej linii frontu w obronie królowej i ojczyzny. Również jego zaangażowanie po powrocie, aby wspierać żołnierzy i żołnierki, którzy walczyli, stracili kończyny, cierpieli na zespół stresu pourazowego i musieli zmierzyć się z nową rzeczywistością po powrocie. Harry zwrócił na nich uwagę. Igrzyska Niezwyciężonych oraz Afganistan go odmieniły. Chciałem pokazać to inspirujące wydarzenie szerszej międzynarodowej publiczności i dać innym możliwość uczestnictwa. Chciałem zainspirować tych, którzy doznali urazów zmieniających życie, do wzięcia udziału w igrzyskach lub oglądania ich w domu. Był chłopcem, który sprawiał wrażenie, że wszystko może pójść źle. Niezwykle się rozwinął. Duże znaczenie miało dla niego zaangażowanie w sprawy weteranów. Była to najważniejsza rzecz w jego życiu, dopóki nie spotkał Meghan. Czujemy, że jego podróż dobiegła końca. Ślub z Meghan Markle to jakby ostatni element tej układanki. Myślę, że Meghan jest osobą o wielkich ambicjach. Od najmłodszych lat chciała być aktorką. Musiała zacząć od zera, a droga na szczyt sławy nie była łatwa. Kosztowała ją bardzo dużo, w tym pierwsze małżeństwo. Od urodzenia czuła potrzebę dawania, bycia aktywistką, stawiania na swoim. Jednocześnie jej matka zawsze zachęcała ją do dbania o siebie. Nie stała się może hollywoodzką gwiazdą, ale odnoszącą sukcesy aktorką. Nie byłam wystarczająco czarna do czarnych ról, ani wystarczająco biała do białych. Byłam gdzieś po środku, jak etniczny kameleon, który nie mógł znaleźć pracy. Właśnie dlatego Suits skradł moje serce. W końcu byłam w sam raz. Nie dostała tej roli w serialu Suits od razu. Grając Rachel Zane zdobyła sławę i stała się rozpoznawalna. Jej matka ma na nią fantastyczny wpływ. Była pracownikiem socjalnym, teraz jest nauczycielką jogi. Bardzo zależy jej na społeczeństwie. Od najmłodszych lat pokazywała Meghan takie rzeczy jak slumsy na Jamajce, które odwiedzili podczas wakacji. Wychowała się na bardzo ładnym przedmieściu Los Angeles i chodziła do dobrej szkoły. Jej ojciec mógł sobie pozwolić na wysłanie jej do tej szkoły dzięki wygraniu $750 000 na loterii. Ojciec nauczył ją wartości ciężkiej pracy. Pracował 80-90 godzin tygodniowo jako realizator światła. Zawsze czuła się outsiderem. W szkole nigdy nie należała ani do grupy Afroamerykanów, ani białych dziewcząt. Ludzie byli zszokowani, gdy widzieli jej matkę, Afroamerykankę. Myśleli, że Kate jest Włoszką.
Ludzie wokół niej robili rasistowskie uwagi, nie wiedząc, że jest mulatką. Jej matka, Doria, była bardzo zdeterminowana, aby Meghan miała świadomość, że wychowała się w dość uprzywilejowanym środowisku, ale są inni, którzy mieli mniej szczęścia. Musiała nauczyć się nie tylko dyplomatycznych relacji z rodzicami, którzy rozstali się, gdy miała zaledwie 2 lata, ale także dyplomatycznych relacji ze światem. Nauczyła się dostosowywać, dostrzegać inny punkt widzenia. To była moja rzeczywistość w okresie dorastania, więc tak też mnie ukształtowała. Jestem gotowa działać przeciwko niesprawiedliwości, gdy tylko ją zauważę. Młodzi ludzie postrzegają rodzinę królewską zupełnie inaczej niż ich rodzice. Jest dla nich atrakcyjne, że Meghan Markle jest rozwódką, ma mieszane pochodzenie rasowe i jest aktorką. To daje im poczucie, że monarchia nie jest czymś wyniesionym na piedestał. To nie jest coś dla ich dziadków, to coś dla nich. Kiedy Amerykanka akceptowana przez rodzinę królewską opowiada się za równością płci, pokazuje to, że Wielka Brytania zmienia się jako naród, a rodzina królewska odzwierciedla tę zmianę. Królowa poszła dalej niż którykolwiek z jej poprzedników, wchodząc między ludzi oraz myśląc z wyprzedzeniem o tym, co ich zadowoli. Jesteśmy świadkami transformacji. Choć jest powolna, to jednak zachodzi. Monarchia osiągnęła punkt, w którym wie, że musi się zmodernizować, iść naprzód. Na czele tego ruchu stoją młodzi, z którymi ludzie mogą się identyfikować. Książę William, książę Harry i księżna Cambridge naprawdę docierają do ludzi. Są bardzo otwarci i są przyszłością monarchii. Rodzina królewska potrafi się dopasować. Przetrwała 1000 lat. Doskonale radzi sobie ze zmianami w życiu społecznym czy obyczajach. Odkrywają siebie na nowo co kilka pokoleń. Rodzina królewska odbyła niezwykłą podróż, pokazując ogromną wytrwałość i zdolność adaptacji. Jeśli ludzie nie będą czuć, że monarchia jest istotna, to przestanie ona istnieć. Wspaniałą rzeczą jest to, że Meghan reprezentuje bardzo wielu ludzi współczesnego społeczeństwa. W latach 70. i wczesnych 80. rodzina królewska była uosobieniem dystansu. Przeszli niezwykłą transformację. W dzieciństwie uczono mnie, że sekretem rodziny królewskiej jest dystans, a gdy go złamią, gra będzie skończona. Wierzyłem w to. Teraz uważam dokładnie odwrotnie. Dołączyli do współczesnego świata i dlatego Brytyjczycy ich akceptują i lubią. Od 30 lat rodzinę królewską porównuje się do opery mydlanej. Odkąd pojawiła się księżna Diana, ta raczej stateczna, konwencjonalna instytucja przyciągnęła zainteresowanie całego świata. To był efekt Diany. Istnieje niebezpieczeństwo, że będą postrzegani jako celebryci. Jednak rodzina królewska ma do odegrania ważną rolę w kraju i za granicą. Pomagają zjednoczyć naród w dobie podziałów w sposób, w jaki nie mogą już tego robić politycy. Taka kobieta jako członek naszej rodziny królewskiej przyciągnie zainteresowanie wielu wcześniej obojętnych osób.
weren't that interested in the royal family suddenly become interested in them? Harry był piąty w kolejce do tronu, gdy zdecydował oświadczyć się Meghan Markle. Musiał poprosić swoją babcię o pozwolenie na ślub. Królowa jest bardzo pragmatyczną kobietą. Jest zachwycona, że wnuki, w przeciwieństwie do jej dzieci, odniosły sukces w swoich małżeństwach. W ostatnich latach ogromnie cieszyła się, widząc ich szczęście. Królowa musi być zachwycona, że jej rodzina wciąż się powiększa. Bardzo kocha Harry'ego, a jego szczęście i tworzenie wspólnej przyszłości z Meghan musi być dla niej niezwykle satysfakcjonujące. Jest świadoma zaangażowania, umiejętności i talentów, które Meghan wnosi do tej roli. To korzystnie wpłynie na resztę rodziny. Królowa jest zapewne dumna, że wybrał sobie małżonkę tak odmienną od partnerów jej dzieci czy wnuków. Ostatnim razem ślub z rozwódką brał Edward VIII. To prawie zrujnowało monarchię. To była katastrofa. Widzimy ogromną przemianę w monarchii od czasów Edwarda VIII, który abdykował, aby poślubić dwukrotną rozwódkę, Wallis Simpson. Czasy diametralnie się zmieniły. Kiedy królowa wstępowała na tron, rozwodnicy nie byli mile widziani na dworze. Teraz 3 z 4 jej dzieci jest rozwiedzionych, a jej następca, książę Karol, rozwodnik, ożenił się z rozwódką. Wiele mówiło się o tym, że Meghan ma mieszane pochodzenie. Nie sądzę, by dla królowej to, czy fakt, że była amerykańską aktorką, były problemem. Jedyne obiekcje mogły dotyczyć jej dotychczasowego barwnego życia. Spędziła 10 lat w showbiznesie, ale nie odkryto żadnych tajemnic. Diana byłaby zachwycona Meghan. Podziwiałaby jej blask, doceniłaby pracę charytatywną. Ale najbardziej cieszyłoby ją, że uszczęśliwia jej młodszego syna. Dostrzegłaby w Meghan siebie, w jej poświęceniu dla innych i gotowości do pomagania biedniejszym. Byłaby także szczęśliwa, widząc, że dziki Harry zmienił się w dojrzałego. Nie sposób uniknąć porównań ze zmarłą księżną Dianą. Meghan ma naturalny, swobodny kontakt z dziećmi i ludźmi. Podobnie jak księżna Diana, zdecydowała się bronić nawet kontrowersyjnych spraw. Nie boi się jednak angażować w to, na czym jej zależy. Jest w tym coś mitycznego. Książę Karol szukał w niewłaściwych miejscach i znalazł niewłaściwą kobietę. Harry znalazł swoją od razu. Od samego początku był pewny swojej decyzji i nie pozwolił, aby w pałacu mieli jakiekolwiek wątpliwości czy pytania. Jesteśmy zachwyceni. Mam nadzieję, że będą naprawdę bardzo szczęśliwi. Książę Karol cieszy się szczęściem Harry'ego. Słyszałam, że Clarence House jest zachwycony tą parą. Karol wykonał fantastyczną robotę, samotnie wychowując swoich synów. Dla każdego rodzica to wspaniały moment, kiedy dziecko znajduje osobę, z którą chce spędzić resztę życia. Karol jest bardzo dumny z Harry'ego. Mają ze sobą wiele wspólnego.
Mamy skłonność do myślenia, że jest jak matka. W rzeczywistości jest emocjonalny i wrażliwy, jak ojciec. Karol z pewnością przestrzegł Harego, aby upewnił się, czy podejmuje właściwą decyzję i czy jego wybranka naprawdę rozumie, jak będzie wyglądało jej życie. Po ślubie z członkiem rodziny królewskiej, zwłaszcza tak znanym jak Harry, nie ma odwrotu. Choć ich związek rozwijał się szybko, jak na królewskie standardy, trzeba pamiętać, że gdyby Karol poślubił swoją pierwszą miłość, byłaby to Camilla Parker Bowles. Dlatego to właśnie Karol może najlepiej doradzić Haremu, aby brał ślub z miłości i nie popełniał jego błędów. Nigdy wcześniej nie słyszałem o Meghan Markle, dopóki przyjaciel o niej nie wspomniał. Poprosiłem o trochę informacji na jej temat. Nie znałem serialu Suits, ani nie słyszałem wcześniej o Meghan. Byłem mile zaskoczony, gdy ją zobaczyłem. Wiedziałem, że muszę się postarać. Po kilku tygodniach udało mi się przekonać ją, aby pojechała ze mną do Botswany, gdzie spędziliśmy razem 5 dni pod gwiazdami. To było fantastyczne doświadczenie i dało nam szansę lepiej się poznać. Nie postrzegam tego jako rezygnację z czegoś, a raczej jako zmianę. To nowy rozdział. Harry zdaje sobie sprawę, że to on stara się o czyjeś tak, ponieważ wie, jak ciężkie jest zostanie członkiem tej rodziny. Wszyscy mówią o przepychu i tego typu rzeczach, ale nie jest tak kolorowo. Kiedy Meghan wyszła na swoje pierwsze spotkanie publiczne w Nottingham, powiedziano jej, żeby myślała o tym jak o czerwonym dywanie, tylko bez czerwonego dywanu. Jest zimno, mokro i rozmawia się o pogodzie, a nie o korkach w Los Angeles. Nie ma co się łudzić. Meghan będzie miała ciężko. Jak każdy nowy członek rodziny królewskiej. Diana, Fergie, Sophie Rhys-Jones. Żadna z nich nie miała łatwo. Porzuciła swój dom. Zrezygnowała z kariery, aby przenieść się do Wielkiej Brytanii i zostać członkiem rodziny królewskiej. Zrezygnowała ze swojego prywatnego życia. Nie robi się tego, nie będąc pewnym drugiej osoby. Pałac Kensington może przypominać więzienie. Diana z pewnością tak się tam czuła. Meghan trudno będzie tak po prostu wyjść na miasto. Nie może chodzić po ulicach jako osoba prywatna. Miała udaną karierę. W każdej chwili mogła wsiąść do samolotu i polecieć na Kubę, nurkować na Karaibach, czy jechać do Afryki w ramach misji humanitarnej. Nie musiała nikomu się tłumaczyć. Reprezentowała znane marki i organizacje charytatywne z Kanady, ale gdy poznała Harego, musiała zrezygnować z wielu, nawet najprostszych rzeczy. Meghan jest bardzo elokwentna i inteligentna. Swobodnie wypowiada się publicznie. Robiła to na długo przed poznaniem księcia Harego. Od zawsze jest gorącą zwolenniczką wzmocnienia pozycji kobiet i równości płci.
Gdy miała zaledwie 11 lat, napisała skargę do amerykańskiej firmy reklamowej, że mówią tylko o kobietach walczących z tłustymi naczyniami. Nie mogła zrozumieć, dlaczego nie odnosiło się to również do mężczyzn. Po kilku tygodniach, ku mojemu zdziwieniu, otrzymałam listy poparcia od Hillary Clinton, Lindy Ellerby i Glory Allred. To było niesamowite. Miesiąc później producent mydła, Procter & Gamble, zmienił reklamę swojego płynu do mycia naczyń Ivory Clean. Z kobiety w całej Ameryce walczą z tłustymi garnkami i patelniami na osoby w całej Ameryce. To coś, czego trzymała się całe dzieciństwo i wczesną dorosłość. To bardzo charakterystyczne dla inteligentnej, zdeterminowanej młodej kobiety. Od najmłodszych lat miała kompas moralny. Wiedziała, co jest dobre, a co złe. Jej matka Doria odegrała w tym znaczącą rolę. Meghan organizowała w szkole demonstracje przeciwko wojnie w Zatoce Perskiej. Pisała listy do firm, skarżąc się na ich seksistowskie reklamy. Zanim stała się osobą publiczną, była aktywistką. Stała się rzeczniczką kobiet w ONZ. Kiedy mówi o sprawach bliskich jej sercu, widać determinację, z jaką dąży do zmian na świecie. Kampania na rzecz czystej wody. Kiedyś chodziłam do szkoły. Chciałabym do niej wrócić. Spóźnia się do szkoły, bo musi przynosić z daleka wodę, a poza tym regularnie choruje z powodu zakażeń związanych z wodą. Tak mi przykro. To dla tej wody tyle poświęca. Przez nią nie chodzi do szkoły i choruje. Nadszedł więc czas, aby zbudować kilka studni i poprawić bieżącą sytuację. Możliwość uczestniczenia w procesie zapewnienia wszystkim czystej wody jest wspaniała. Teraz jest tu 12 różnych punktów poboru wody. Ten został zbudowany w zeszłym roku i dostarcza wodę do 136 gospodarstw domowych. Dzięki łatwemu dostępowi do wody te dziewczyny mogą kontynuować naukę. Nie muszą już codziennie pokonywać wielu kilometrów, by ją zdobyć. To odmieniło całą społeczność. To bardzo interesujące, że Meghan wybrała tak trudne tematy, których chce być orędowniczką. Szczególnie skupiła się na kwestiach sanitarnych. To nie zdarza się u przeciętnej hollywoodzkiej aktorki, a nawet u członka rodziny królewskiej. Razem z World Vision udaliśmy się z nią do Rwandy, aby przyjrzeć się problemowi braku sanitariów i jego wpływowi na małe dzieci. O działalności charytatywnej książę Harry wie chyba wszystko. Od urodzenia przyglądał się matce. I znalazł w Meghan kogoś niezwykle podobnego do Diany. Jedną z rzeczy, które połączyły Meghan i Harry'ego podczas pierwszych randek, była jej szczera pasja do dobroczynności i spraw humanitarnych. Meghan spędziła wiele lat walcząc o prawa kobiet na całym świecie. Bardzo angażuje się we wzmacnianie pozycji kobiet i młodych dziewcząt na całym świecie.
Luam Estefanos pochodzi z Erytrei. Zaledwie 4 lata temu uciekła, by odzyskać wolność, gdy w jej kierunku leciały kule. Była niewolnicą, a teraz pracuje nad organizacją obywatelską, aby spróbować uwolnić niewolników w Erytrei. To jeden z tych niezwykle inspirujących momentów w życiu. Jest niesamowicie odważna i silna. Przemawia w ONZ przeciwko przywódcom swojego kraju, którzy wciąż zniewalają ludzi. Jestem bardzo wzruszona tym wszystkim. Ona jest po prostu niesamowita. To właśnie jest Luam Estefanos. Napisała naprawdę wymowny artykuł w Time Magazine i uświadomiła większości z nas coś, czego inaczej nie bylibyśmy świadomi. Harry w niej to uwielbia. Podróżowałam z World Vision do Delhi i Mumbaiu, aby spotkać się z dziewczętami i kobietami dotkniętymi stygmatyzacją zdrowia menstruacyjnego oraz dowiedzieć się, jak wpływa to na ich edukację. W samych tylko Indiach 113 milionów nastoletnich dziewcząt rozważa opuszczenie szkoły z tego powodu. Podczas mojego pobytu wiele dziewcząt wyznało, że czują się zażenowane, idąc do szkoły podczas menstruacji. Często używają szmatek zamiast podpasek, nie mogą uprawiać sportów i nie mają dostępu do łazienek. Brak rozmów na temat higieny menstruacyjnej sprawia, że wiele dziewcząt wierzy, że ich ciała oczyszczają się ze złych duchów lub że co miesiąc są ranne. Cierpliwie znoszą tę pełną wstydu rzeczywistość. Wszystkie te czynniki napędzają błędne koło ubóstwa i hamują marzenia młodych dziewczyn o lepszej przyszłości. Promowanie w Indiach potrzeby lepszych warunków sanitarnych dla kobiet jest odważnym posunięciem. Zwróciła uwagę na fakt, że prawie 1/4 młodych dziewcząt w Indiach często opuszcza szkołę. Zmagania młodych kobiet, które nie mogą się kształcić ze względu na brak dostępu do odpowiednich środków higienicznych. Podjęła się trudnych kwestii. To nie jest typowy temat dla rodziny królewskiej. O tym się nie rozmawia. Nie robi tego, by zdobyć przychylność i fanów. Robi to, ponieważ to jej pasja. Jest odważna w swoich działaniach charytatywnych, zwłaszcza w Indiach, gdzie wspiera organizacje charytatywne i idee na rzecz kobiet. 20 lat temu nigdy nie byłyby omawiane w radiu, telewizji czy krajowej gazecie. Mając 18 lat, Harry spędził kilka miesięcy w Lesotho, królestwie w środku RPA, całkowicie spustoszonym przez AIDS. Założył organizację charytatywną o nazwie Sentebale. Wrócił do domu i powiedział ojcu: chcę pomóc tym ludziom, chcę założyć organizację charytatywną. A jego ojciec powiedział: jesteś za młody, porozmawiamy, kiedy skończysz służbę wojskową. Harry powiedział, że chce to zrobić teraz. Był zdeterminowany i założył organizację Sentebale, która opiekuje się dziećmi osieroconymi na skutek AIDS. Ten temat zniknął z pierwszych stron gazet, ale nadal jest poważnym wyzwaniem. W Afryce Południowej ta epidemia zabija najwięcej nastolatków. W Wielkiej Brytanii wirusem zarażonych jest więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej. HIV to wirus, który rozwija się w ciszy i karmi stygmatyzacją. Myślę, że w przyszłości Meghan będzie mocno zaangażowana w Sentebale. To pasja Harry'ego. Nadal ma kontakt z wieloma dziećmi, którym pomogła jego organizacja. Jednym z nich jest Mutsu, jedno z dzieci, które zainspirowały go do założenia tej organizacji charytatywnej ku pamięci księżnej Diany.
Czuł więź z tymi sierotami chorymi na AIDS. Mieli wspólne poczucie straty. To go poruszyło i chciał coś z tym zrobić. Wracał tam wiele razy na przestrzeni lat. Miałam szczęście zobaczyć go z Mutsu kilka lat temu podczas otwarcia Mamohato Center w Lesotho. To był naprawdę piękny moment i chciałabym zobaczyć, jak kiedyś zapozna go z Meghan. Książę Harry jest mocno zaangażowany w to, na czym mu zależy. Na pewno pragnie podzielić się tym z Meghan. Potrzebuję moich butów do polo z samochodu. Nagraj to. Zapomniałeś butów. William i Harry byli najlepszymi przyjaciółmi przez całe życie. Są tak blisko, jak tylko bracia mogą być. Podejrzewam, że w dużej mierze z powodu trudności w dzieciństwie. To dwie bardzo różne osoby. William jest bardzo wyważony, ostrożny i kontrolujący. Harry jest bardzo instynktowny i pełen pomysłów. Szybko podejmuje decyzje. Jest między nimi więź, której nie da się zerwać. Dlatego spodziewam się, że Harry zawsze będzie prawą ręką Williama. Nie ma znaczenia, że spadł w kolejności sukcesji. To do niego William zwróci się, gdy w końcu zasiądzie na tronie. Harry jest doskonałym uzupełnieniem dla swojego brata, a Meghan bardzo efektownym dodatkiem do rodziny królewskiej. Nie zapominajmy, że rodzina królewska to nie tylko istota, ale także styl. Ona naprawdę wnosi pewien hollywoodzki blask do rodziny królewskiej, tak jak Grace Kelly w latach 50. Ostatnią amerykańską aktorką, która weszła w europejską rodzinę królewską, była Grace Kelly z Filadelfii. Ówczesna słynna królowa Hollywood. Było małe prawdopodobieństwo, że zostanie księżną Monako. A jednak tak się stało, po bardzo efektownym ślubie z księciem Rainierem. Kiedy Kate wyszła za mąż, wniosła do rodziny królewskiej blask, którego nie widzieliśmy od czasów Diany. Chcieliśmy wiedzieć, co miała na sobie, od jakich projektantów, kto zrobił jej makijaż, a kto paznokcie. Nagle pojawił się nowy wymiar relacji z młodymi rodziny królewskiej, czyli królewskim trio. A teraz trójka ma się stać czwórką. Bardzo ciekawi mnie, jak fantastyczna czwórka będzie współpracować w przyszłości. Przez długi czas Harry był jak trzecie koło u wozu Williama i Kate. W końcu będzie miał u boku kogoś, kto wesprze go w jego własnej pracy, kto będzie mógł rozwijać własną gałąź działalności charytatywnej pod szyldem Royal Foundation. Jesteśmy w pełni świadomi, że w przypadku każdej instytucji długowieczność to dostosowywanie się do zmieniających się czasów. Z tego powodu mój brat i ja założyliśmy Royal Foundation, aby wesprzeć pracę naszej rodziny i dodać do niej postępowe podejście. Słuchając ludzi, angażując się w oddolne przywództwo i tworząc programy oparte na lokalnej wiedzy i zdobytym zaufaniu, aby mieć największy wpływ. Słyszę wiele osób mówiących o wzmacnianiu dziewcząt czy kobiet, odkrywaniu i rozpoznawaniu ich wartości. Mówią, no dobrze, pomagasz kobietom znaleźć ich głosy. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Kobiety nie muszą szukać głosu, one go mają. Muszą czuć, że mogą go używać, a ludzie muszą słuchać. Widok tej czwórki działającej razem i rozmawiającej o swoich ambicjach na przyszłość był naprawdę inspirujący. Można było poczuć, że naprawdę dobrze się dogadują. Dużo żartowali. Kiedy William poślubił Kate, relacja braci się zmieniła, jak to zawsze bywa w rodzeństwie, gdy pojawia się trzecia osoba. Meghan w pewnym sensie dopełniła ten krąg. Przez ostatnie 6 lub 7 lat Harry był tym trzecim obok Kate i Williama. Mają swoje organizacje charytatywne, w które razem się angażują. Myślę, że zobaczymy, jak pracują razem, we czworo. Uważam, że ta czwórka odniesie wielki sukces.
pairs them, if you like. There'll be 4 of them out there, and it will be very successful. But I do think there's Istnieje ryzyko, że Harry i Meghan mogą przyćmić Williama i Harry Kate. and Meghan could overshadow William and Kate. Fakt, że Meghan ma dużo doświadczenia w życiu publicznym i pracy humanitarnej, jest ogromną zaletą dla dworzan, którzy starają się jak najlepiej przygotować ją do nowego życia. Przejście z Hollywood do pałacu Kensington to ogromny przeskok. I wierzę, że pałac był naprawdę bardzo zaangażowany, by pomóc Meghan. Ale królewski protokół, etykieta, kwestie bezpieczeństwa to rzeczy, których trzeba się nauczyć. Jej życie bardzo będzie różniło się od życia hollywoodzkiej aktorki. Na przestrzeni lat inni, jak Sarah Ferguson czy Diana Spencer, weszli w związki małżeńskie z rodziną królewską, ale nie poradzili sobie z wysokimi oczekiwaniami. Meghan jest starsza, pewniejsza siebie i bardziej doświadczona, co daje jej duże szanse na poradzenie sobie z tym. Ostatnie 2 związki Harry'ego z Chelsea Davy i z Cressidą Bonas nie przetrwały, bo te dziewczyny nie chciały życia, które wiązało się z byciem księżniczką. Myślę jednak, że najbardziej odstraszyła je uwaga prasy. To były dziewczyny, które nienawidziły nagłego zainteresowania mediów ich życiem, życiem ich przyjaciół i ich rodzin. Być może zmagały się z życiem w świetle reflektorów, a być może także z rolą, jaką przyjęłyby, gdyby kontynuowały związek z księciem. Meghan jako aktorka miała przewagę. Jest przyzwyczajona do kamer, wie, jak działa ten świat. Ale Harry bardzo wcześnie ostrzegł media. 6 miesięcy po tym, jak zaczęli się spotykać, pojawiły się plotki i nieprzyjemne historie. Gdy tylko w mediach pojawiły się rasistowskie uwagi, od razu się tym zajął. Harry wydał oświadczenie, co jest całkowicie bezprecedensowe i po prostu powiedział: odczepcie się. Próbowałem cię ostrzec, ale myślę, że oboje byliśmy całkowicie zaskoczeni reakcją na to, co się wydarzyło po pierwszych 5 czy 6 wspólnych miesiącach. Możesz odbyć tyle rozmów, ile chcesz, przygotowywać najlepiej, jak umiesz, ale i tak nie byliśmy przygotowani na to, co się stało. Harry potrzebował czasu, by znaleźć kobietę na resztę życia. Był w innych związkach, ale z różnych powodów nie przetrwały. W Meghan Markle znalazł kogoś, z kim może mieć długi, szczęśliwy i satysfakcjonujący związek, z kim może podzielić się troskami. Potrafi dotrzeć do niego, pomaga mu, rozumie go. To niezwykle ważne. Książę Harry jest dla niej najlepszym mentorem. Dorastał na oczach całego świata. Zna trudy, pułapki, zalety i wszystko, co wiąże się z byciem z rodziny królewskiej. Jest idealnie przygotowany, aby nauczyć tego Meghan. Harry mówił, że Meghan była mu zapisana w gwiazdach. Znalazł nie tylko tę piękną, inteligentną kobietę, ale także kogoś, kto, jak sam powiedział, świetnie radzi sobie w tej roli. Jest przyzwyczajona do bycia przed kamerami, radzenia sobie z publicznością, chociaż nie w takim stopniu. Już wcześniej wykazywała zainteresowanie działalnością humanitarną, ma bogate doświadczenie życiowe i odnosiła sukcesy. Wnosi wiele pozytywnych rzeczy.
Dzisiejszy świat jest bardziej połączony niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki internetowi i mediom społecznościowym. Jest to część naszego życia. Zmienił się sposób, w jaki się komunikujemy. W rezultacie młodzi liderzy mają największą szansę w historii, aby dotrzeć do całej wspólnoty narodów i dokonać zmian na skalę globalną. Meghan i Harry będą reprezentować rodzinę królewską za granicą. Będą bardziej zaangażowani w działania na rzecz wspólnoty narodów. Książę Harry zawsze nazywał Afrykę swoim drugim domem, więc jestem pewien, że w ciągu najbliższych 10-15 lat będą przebywać poza Wielką Brytanią częściej niż William i Kate, działający głównie na terenie kraju. Postrzegają siebie jako zespół. Wspomnieli w wywiadzie, że wspólnota narodów będzie ważnym elementem ich przyszłego wspólnego życia. To, co naprawdę było ekscytujące w przejściu z mojej kariery do tej roli, to fakt, że teraz mogę skupić jeszcze więcej energii na ważnych dla mnie sprawach. Bardzo szybko zdałam sobie sprawę, że posiadanie głosu, który ludzie chcą słuchać, wiąże się z wielką odpowiedzialnością. Ponadto możliwość podróżowania po wspólnocie narodów uważam za początek czegoś wielkiego. Jest wiele do zrobienia. Oni wierzą, że mogą coś osiągnąć, zmienić rzeczywistość. Harry udowodnił to w swojej pracy charytatywnej na rzecz weteranów i zdrowia psychicznego, a razem z Meghan mogą stanowić naprawdę imponujący zespół. Odzwierciedlają powszechne obawy, ale także silnie kształtują je, wykorzystując ogromny autorytet monarchii, często potężniejszy niż władza przywódców politycznych. Pracował nad projektami Wspólnoty Narodów, takimi jak Młodzi Liderzy Wspólnoty Narodów i Lasy Królowej Wspólnoty Narodów. Chciałabym zobaczyć ich w roli ambasadorów podróżujących po całym świecie i wykorzystujących swój talent. Dla ludzi Harry i Meghan wydają się być dwojgiem miłych ludzi, zakochanych i naprawdę chcących działać. I to jest wielka siła rodziny królewskiej. Chcą działać charytatywnie, chcą coś zmienić. Obecność Meghan jako osoby pochodzącej z mieszanej rasowo rodziny stanowi ogromny atut dla rodziny królewskiej. Sprawia, że są oni bardziej reprezentatywni, zwłaszcza w obliczu politycznego ryzyka izolacji Wielkiej Brytanii. To bardzo ważny komunikat i może być ogromnym atutem dla relacji między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi. Wkrótce skończy 37 lat. Czas ucieka. Oboje chcą mieć dzieci. Sądzę, że będzie miała kilkoro przed 40. Wszyscy chcielibyśmy zobaczyć go z własnymi dziećmi i myślę, że niedługo się tak stanie. To, że jest od niego 3 lata starsza i że już swoje przeżyła, sprawia, że lepiej rozumie życie niż Harry. Żyła z dala od królewskiej złotej klatki. Czuć, że ich miłość jest wzmacniana przez zaangażowanie w pomoc najmniej uprzywilejowanym. Nie jest nieśmiałą, wycofaną księżniczką. Jest elokwentna, ma swoje zdanie i myślę, że wniesie wiele odświeżających zmian do rodziny królewskiej. Małżeństwo Harry'ego z Meghan przyciągnie wielu, którzy uważali, że monarchia nie jest dla nich istotna. Jest silną kobietą i jestem pewna, że znajdzie swoją drogę. Wydaje się, że do siebie pasują i dobrze się razem bawią, ale także zdają sobie sprawę ze swojej siły jako pary. Nie mogliby osiągnąć tyle nawet jako indywidualności o wielkim magnetyzmie gwiazd. Są szczęśliwie, szczerze zakochani. Takiej chemii nie da się udawać. Kiedy ich obserwujesz podczas spotkań publicznych, są nierozłączni. Wybrał kogoś równego sobie, z kim może stanąć ramię w ramię. Złapali odpowiedni moment dla siebie. To kwestia szczęścia.
Mieliśmy szczęście z księciem Harrym i Meghan i powinniśmy to wykorzystać. Czy są ponad ludźmi? Nie, są z nimi. I mean, quite frankly, a Hollywood Szczerze mówiąc, scenarzysta z Hollywood nie wymyśliłby tego lepiej. Sława daje możliwości, ale wiąże się również z odpowiedzialnością, aby wspierać i dzielić się, aby mniej skupiać się na szklanych pantofelkach, a bardziej na pokonywaniu szklanych sufitów i przy odrobinie szczęścia inspirować. Tekst polski Katarzyna Gajewska. Czytała Agnieszka Postrzygacz.